Witam Was serdecznie. Wieczór powoli zapada, więc jak zwykle u mnie czas się brać za robotę wędliniarską. Ale zanim do dzisiejszej kiełbasy przejdę, to chciałbym Wam zwrócić uwagę, na co już wielu to uwagę zwracało. W produktach żywnościowych czytajcie etykiety. Skąd mi się to wzięło? Stąd, wiecie, czym się zajmuję. Ja siedzę w tematach wędliniarskich, w tematach przetworów domowych, więc jak przeglądam internet, to jakie mi się reklamy podpowiadają? No oczywiście zgodne z moimi zainteresowaniami. Mnie akurat oferta zakupu kiełbasy do jej zakupu raczej nie skusi. Ale skusiła mnie, żeby kliknąć w nią, bo zauważyłem co prawda niewiele, chyba tam kilkadziesiąt, 20 czy 30 opinii, ale kiełbaska wyceniona na 5,0, na 5 punktów, na 5 gwiazdek. No mówię, no kurde, o dobrze, dobry produkt, niezła cena, 5 gwiazdek, dobra ocena, więc skusiło mnie, kliknąłem. Wygląda ładnie, ale wczytałem się w skład. I z jednej strony dobrze, z drugiej strony już nie. Muszę założyć wzmacniacze wzroku, bo już wzrok ten ja za dużo godzin przed ekranami i przed monitorami spędzam i oczy mi już siadają. Ale pomijając fakt, że żartobliwie, szyderczo nieraz zadaje się komuś pytanie, czy jakbym Ci dodał do mięsa, żebym ja teraz nie skusił, bo specjalistą nie jestem, monotlenek diwodoru, to byś zjadł taką kiełbasę, czy nie? Oczywiście, żebym zjadł, bo to jest nic innego jak woda, tylko tak przewrotnie nazwana. I inne nazwy chemiczne, także i te, które ja tutaj przytoczę, też mogą być na takiej samej zasadzie. Ale wątpię, no bo przecież lepiej napisać w recepturze, że dodałem wodę, niż że dodałem właśnie jakiś monotlenek diwodoru. Chyba tak się, nie wiem, czy nie skusiłem tej nazwy. I słuchajcie. Skład kiełbasy. Pierwsza rzecz. Mięso wieprzowe. 118 gramów na 100 gramów wyrobu gotowego. To nie jest źle, bo przecież spotykamy na rynku kiełbasy, gdzie z 50% to jest mięso, nawet zdarza się, że mniej procent jest mięso. Więc jest dobrze, prawda? I tutaj oprócz tego jest sól, czosnek, cukier, przyprawy różne. I zaczyna się. Glutaminian monosodowy. Za cholerę nie wiem co to jest. Rybonukleotydy disodowe. Też ja tego do kiełbas nie dodaję, tak? Ekstrakty drożdżowe, aromaty, regulatory kwasowości. Tam były wymieniane różne te regulatory. Skrobia, białka mleka, białko wieprzowe. Jak jest mięso, to po co dodatkowe białko wieprzowe? Guba guar, izoskorbian sodu, tłuszcz palmowy częściowo utwardzony, maltodekstryna, barwnik, no i azotyn sodu, czyli sól peklująca na końcu. Czy to by się nie mogło składać z tego początku? Mięso, przyprawę i sól bądź sól peklująca. Już jest jeden konserwant i wystarczy. Po co to wszystko po drodze? To jest raz. I dlaczego ta kiełbasa dostała 5 gwiazdek? Ja już nie wymieniam jej nazwy, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewnie smakuje zarąbiście z takimi dodatkami. Ale ja bym ich nie chciał mieć w środku. Ja bym ich do swojej kiełbasy nie dodał. Więc czytajcie etykiety. Czytajcie etykiety i zachęcam Was, lepiej zamiast taką kiełbasę zrobić sobie nawet coś tak prostego, wręcz od niechcenia, jaka sobie zrobię dzisiaj. Nazwałem to kiełbasa kminkowa, ale też muszę się od razu przyznać, że kminek nie jest przyprawą, którą kocham. Już zdecydowanie lepiej jest z kminem rzymskim, z kuminem. I ja tutaj zamiast kminku zastosuję kumin. I pomimo podobieństwa nazwy i pomimo pewnych cech podobieństwa tych przypraw,
to jednak nie jest to samo. To nie są zamienniki. Te przyprawy to są jednak dwie różne przyprawy mające trochę inny charakter. I pewnie dlatego kumin wolę od kminku. Chociaż są takie tradycyjne polskie potrawy, do których kminek musi być i koniec. No ale ani to tradycyjna, ani wyszukana. Moja kiełbasa robiona wręcz od niechcenia. Ja tutaj mam 3,5 kg łopatki. Ja sobie to mięso, poprzerastana taka tłuszczykiem, podzielę to sobie na pół. Naprawdę nie będę tu w ogóle wydziwiał. Właśnie dlatego, że tak prosto jest zrobić sobie kiełbasę, że nie trzeba żadnego wysiłku, żadnej jakiejś szczególnej kompetencji. Podzielę to na pół. Połowę zmielę na oczku 8, połowę zmielę na szarpaku, dodam przyprawę. W moim przypadku na tą ilość około 55 gramów soli, może to być sama sól peklująca, bądź mieszanina peklującej i zwykłej. Jak ktoś bardzo nie chce i nie chce mieć różowego koloru kiełbasy, może dać też samą sól zwykłą. Dodałem i teraz tak, 3 łyżeczki pieprzu po to, żeby nadać jej fajny, wyraźny charakter. 2 pełne łyżeczki kuminu, co wprowadzi mnóstwo tego aromatu i smaku do tej kiełbasy. I pół łyżeczki ziela angielskiego, tak dla akcentu. Zmielę, przyprawię, zostawię do jutra. Jutro będę nadziewał jelita wieprzowe i zrobię sobie z tego kiełbaskę. Bardzo szybko, bardzo prosto, bez wymyślań, bez wydziwień, bez 20 rodzajów mięsa, bez wielu różnych mieleń, krojeń i tak dalej, z bardzo prostymi przyprawami. I na pewno będzie to i zdrowsze, i według mnie smaczniejsze niż to, co można sobie kupić. Ale wybór zostawiam Wam. Zachęcam do wyrobów domowych. Ja zaczynam działać. Mielę na sitku 8 mm. Teraz na szarpaku. Przyprawiam, mieszam. Przekładam do mniejszego pojemnika i umieszczam w lodówce. Dzień następny rozpoczynam od kontroli aromatu. Przekładam do większej miski. Zdecydowałem, że dołożę jeszcze z 1 łyżeczkę kuminu. Dodaję też szklankę lodowatej wody i wyrabiam. Mięso jest bardzo zimne. Ocieplam dłoń. Wyrabiam do czasu, aż mięso będzie bardzo spójne, tak że przenosi drgania po całej objętości i bardzo klei się. Napełniam nadziewarkę. Jelita wieprzowe 28-32 mm napełniam mocno. Wychodzi mi zacnej grubości kiełbasa. Tyle mi jej wyszło.
Zwieszam do suszenia w wędzarni. Wyjmuję z niej misę ociekową i miski na spalone zrębki i tłuszcz. W miejsce generatora instaluję osuszacz. Kominek otwarty. Temperatura 40 stopni Celsjusza. Pogoda śliczna. Zapowiada się przyjemny dzień. Suszenie trwało ponad godzinę. Kiełbasa sucha. Ustawiam 60 stopni. Generator dymu wraca na swoje miejsce. Także to, co wyjąłem z wnętrza wędzarni. Drewno czereśniowe. Uruchamiam generator dymu. I wędzę do uzyskania koloru. Około 3 godziny. Koniec wędzenia. W kiełbasę wbijam termometr. Kominek zamykam. Ustawiam 90 stopni i zatrzymuję generator dymu. Taka jest teraz temperatura w kiełbasie. Pogoda wciąż ładna, ale na horyzoncie czai się zło. Póki co cieszę się resztkami pogody i przyrodą otaczającą mój taras. Docelowa temperatura została osiągnięta. Koniec. Pięknie, naprawdę pięknie pachnie. Pamiętajcie, każdą kiełbasę, która jest przyprawiona kminkiem, bądź jak w moim przypadku kminem rzymskim, czyli kuminem, trzeba koniecznie spróbować także na gorąco. Po brodzie cieknie. Niby proste przyprawy, ale ta nuta właśnie kuminu daje coś pięknego. Rewelacja. Pachnie super. Miam. Kiełbasa z kminem rzymskim. Można też wykonać z kminkiem, jak ktoś kminek kocha. Ja go nie do końca rozumiem. Przynajmniej nie w wędlinach. Wolę kumin. Coś pięknego, coś smacznego. Oczywiście pokażę to także, jak ostygnie, już pokrojone w plasterki. Ale chociażby dla tego wykonania na gorąco warto ją zrobić, bo jest zachwycająca w smaku. No. Zobaczymy się jeszcze. Hej. Pora letnia. Aktywność owadów, więc o suszeniu tej kiełbasy w normalnych, pokojowych warunkach raczej można zapomnieć. Ale jak ktoś ma jakąś chłodnię, a jak nie, to lodówkę, powiesić w lodówce i to właśnie 1,5 tygodnia. Dokładnie chyba 10-11 dni wisiało w lodówce i do takiego stanu doszło. Teraz trzeba spróbować. Wiadomo, że jeżeli jest w kiełbasie kminek czy kmin rzymski, czyli kumin, to te aromaty i smaki najbardziej intensywne są wtedy, kiedy ta kiełbasa jest na gorąco. Ale też bardzo, bardzo wyraźne są w takim wydaniu na zimno, czy też podsuszonym jak tutaj. Tu jeszcze oczywiście daleko do suchej kiełbasy, ale już jest bardzo, bardzo fajnie podsuszona. Tak to wygląda.
Jak to jest fajnie, kiedy można sobie zrobić własną kiełbasę wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest na to ochota i potem sobie to własne dzieło zjeść. Nie wiem, czy ten nóż za bardzo nie błyszczy, ale widać. Widać, jak to wygląda. Miniam. O, jakie dobre. Jeszcze jeden kawałeczek. Miam. I to jest klasyczna, domowa kiełbasa z nutą, w tym przypadku kminu rzymskiego, czyli kuminu. Nie jest on tutaj bardzo, bardzo wyraźny, tak jak na gorąco, ale jest wyraźnie wyczuwalny i nie można powiedzieć, że go tutaj nie ma i że się dałoby oszukać, że go tu nie ma. No bo jest, ewidentnie jest. Pyszna, domowa kiełbasa w takim wykonaniu. Możecie zrobić z kminkiem, możecie zrobić z kminem rzymskim. To już zależy od Was. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę. Odezwijcie się w komentarzu, dajcie znać, co o tym myślicie, z czym wolicie kiełbasę, czy z kminkiem, czy z kuminem, czy może w ogóle te smaki nie wchodzą w zakres Waszych zainteresowań. Ale na gorąco naprawdę jest genialna. Smacznego Wam życzę. Na razie, hej! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.